Witamy w naszym trzecim dniu w Bangladeszu. Bangladesz! No, good morning to na pewno. W Bangladeszu bez zmiany. Idziemy po kawkę i na siłownię. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania organizmu. Partnerem kanału są Blendigo i Szaf, niezawodne urządzenia do domu i w podróży. Użyj kodu WOJOWNIK20 i zyskaj 20% rabatu. Dzień się zaczyna, wszyscy sobie czaj piją, jarają szluga, jedzą kat, nie kat, nie kat, tylko betla. Kat to jest w Somalii, w Etiopii, to jest betel. O. Ja mówię, że kawa, szlug i betel, połączenie całe. Mogę powiedzieć, że się zakochałem w tym mieście? Paweł, no ale się nie Taka dziwię w ogóle. wariacja, Ja się takie nie- szaleństwo. Ja się nie dziwię w ogóle. Gdzie to jest najgorsze, że Że tu dalej jesteśmy. to ja, to raz. A dwa, że dalej nie dostałem wizy do Indii. Paweł już dostał, a ja nie dostałem. Także jutro jeszcze może być szybka zmiana planów. Nie no, w planach nawet było dzisiaj wieczorem lecieć do Indii. Oczywiście. Oczywiście Jak nie dostaniesz wizy, to co? Jakiś Pakistan czy coś może dać, czy nie możemy? Pakistanu nie dostaniemy wizy. No jasne. A nie, ja sam nie mam. Nie no, do Pakistanu ciężko wizę dostać. Abyśmy mogli polecieć, bo Pakistan jest super, ale tam byśmy pod granicę z Afganistanem polecieli do Ale ty takiego mnie nie miasta. bierzesz do super krajów. Nie no, jak jutro wizy nie dostaniemy, to trzeba coś wymyśleć szybko, ale bo tutaj nie masz co zostawać. Nie, ja To jest bez sensu. Już Paweł zobaczył, wystarczy. Co za dużo to niezdrowo. No zdecydowanie. Paweł na turystę typowo w Bangladeszu. Klapeczki, spodenki jak na plażę. Jest na holidayu. Wakacje. Wakacje, Jak się na nas patrzy. wakacje w Bangladeszu, Paweł. No fajnie. O, cały pies wisi. Baraninka. Ci ludzie będą się boją w Tajlandii. Co? No. Właśnie Paweł powiedział tylko sprawę, że jak ludzie mogą się bać jeść na street foodzie w Tajlandii. To znaczy, że nie byli nigdy jeszcze w gorszym kraju. No bo tutaj... Nie no, ale w sumie to stwierdziliśmy na razie tutaj nie było takie złe. No ale hello, nie porównuj w ogóle. Ja to jak zjadłem na Tak, siłę. no nie było wesoło. Ale co tam? Powiem wam, że dzisiaj będziemy trochę jechać. Dzisiaj jest właśnie taki dzień, bo piątek był mega luz, a mówię, że sobota też jest luźniej, ale niedziela to już jest normalny dzień. Tutaj jest masakrą. Jest. Korki są takie, że szok. Jedziemy właśnie na dzielnicę, która się nazywa Karail. To są największe slumsy, które tutaj są w Dhaka. Dwóch to w ogóle nie chciało jechać. No, dwóch nie chciało tam jechać, trzeci się zgodził. No i pokażemy wam trochę, jak to tam wygląda, no. Nie wiem, co nas może jeszcze zaskoczyć. Jak będzie jeszcze gorzej niż normalnie, to ja sobie nie wyobrażam. No, ale zobaczymy, no. Także wam pokażemy co i jak. Mieszka tam ponad 300 000 ludzi na małym obszarze. Domy głównie z blachy. Wiadomo, prądu pewnie brak, wody bieżącej brak. No pokażemy wam. Musimy jechać normalnym tuk-tukiem takim, bo mniejsze w ogóle tam nie chciały jechać, ze względu pewnie, że na odległość. Mamy dość kawał drogi. Paweł, jesteś przygotowany? Ja już nie, w sumie nie wiem, czy jeszcze mogę zdziwić coś tu. Ale jak się zdziwię, to będę... To będę zdziwiony. Jak się zdziwię, to będę zdziwiony i czego nie rozumiecie. A ja powiem tak, że mnie mało co już w życiu dziwi, także jestem przygotowany na wszystko.
No i wjeżdżamy już pomału na slumsy. Droga się skończyła. Nie wiem, czy akurat ją wymieniają, czy co. Tak, na pewno wymieniają akurat, nie wygląda. Chyba, że wymieniają od 94. Może mieli zamiar wymienić, ale nie wymienili. Dobra, jesteśmy. Trzymaj wodę. No i tu jesteśmy na slumsach. Ty, ja bym poszedł do fryzjera, ale boję się, jakby mnie mieli brzytwą obcinać. Ja bym tu nie pozwolił, kurwa, brzytwą przycinać. Tutaj no, Mówię, maszynką bym się brzydził, kurwa. no, to pójdziemy może w Indię dopiero jak będę. Znaczy jak będziemy, jak dostanę wizę. No jest różnica już trochę, bo to już jest dużo domów z blachy, ale złotnik jest też. Wow, patrzcie, ma farbowane kurczaki. Ale jaja. Tutaj wszędzie jakieś biznesiki ludzie mają. Powiem wam, że to całkiem jest podobnie, nie wiem czy gorzej, czy lepiej, do tego co widzieliśmy Slumsy w na Bangladeszu. Arabii. Na Arabii nie ma w jakiejś Indiach, tragedii. ale chyba lepiej. O, Koza na górze. No, to już było tak jak miało być. Tak, to już się zaczynają. To już się Im zaczynają. dalej, tym gorzej. Zaraz dojedziemy właśnie do rzeki. No i nad rzeką tam może być naprawdę. O, fuj, Tu się zaczyna. O, ale zaśmierdziało. No i tu się już skończyła taka droga, że musieliśmy iść z buta. Tu zaraz dojdziemy do rzeki. Przy rzece tam podobno jest ciekawie. Ale ludzie uśmiechnięci, uśmiechają się do nas. Zagadują. Idziemy zobaczyć do rzeki. Będzie kurwa śmierdziało. Zobaczyła, będzie śmierdziała na bank. No i to się można było spodziewać. Nad rzeką. Jeszcze jeden wielki śmietnik. Nie no, ogólnie to jest... No ale to czego się można było spodziewać? Tego się właśnie spodziewałem, co tu jest. Terek zawsze wybierze sobie najlepsze miejscówki na kamerowanie. Nie ma co narzekać. Zaraz siadamy na łódkę, żeby przypłynąć. No. Jedziemy? No siadamy, no. O, co by się stało jakbyś wpadł do tego? Umarłbym. Nikt by mnie nie znalazł. Śmietnik to jest mało powiedziane. To jest wysypisko. Schodzimy. Zapytaliśmy, czy znajdziemy gdzieś taką łódkę, żeby popłynąć tutaj. To nawet nie było jezioro, tylko... Znaczy to jest nie rzeka, tylko jezioro to jest. Ale pani powiedziała, że znajdziemy zaraz gdzieś. I tak wyglądają z drugiej strony tego jeziora slumsy. Jak zwykle wpadliśmy z Pawłem na głupi pomysł. Wow. Tam kogoś wykańcza coś. Dobra, idziemy zobaczyć, co tutaj jest. Mamy gdzieś w ogóle szukać tu w okolicy tych łódek. No nawet nie wiemy gdzie. No a przy samych slumsach w tle takie wieżowce i budynki inne jeszcze większe. A tu ludzie płyną na slumsy. Niczym nas te slumsy nie zaskoczyły. Nic za nic. Piotrek pod chatą ma gorzej nie nas. Nie no, nie aż tak źle, ale ty, no, ale w wielu krajach Azji jest takie coś jest po prostu i mówią, że to slumsy. W Tajlandii znajdziesz takie miejsca. No bo dla nich Czy jak są slumsy te- to jest jak biedni ludzie mieszkają w centrum, ale domach- nie mają szmalu na wieżowce. No, Mieszkają na w domach z slumsach. blachy, ale takie to przecież w Bangkoku, jak są takie największe slumsy, które są. No, salam alaikum. Największe takie slumsy, jakie są w Bangkoku, to wyglądają tak samo jak tutaj. A to po dace można było się spodziewać naprawdę nie wiadomo czego. Nie no, wczoraj było gorzej w tym porcie. Wczoraj tam było na pewno gorzej. Na 100% tam było gorzej. Tam to był taki syf, że tragedia. Ten port i tam jak przepłynęliśmy na drugą stronę, tam było ostro. No i tylko przyjdziecie na drugą stronę, już macie wieżowce. Teraz jesteśmy chyba w New Dhaka, tak mi się wydaje, no bo tutaj jest zupełnie inaczej. Tutaj już prawie dużo mniej tych ryż jeździ.
Dużo więcej samochodów. No trochę jest inaczej. No i ludzie też inaczej ubrani, już tak wielu tak elegancko chodzi ubranych. No, trzeba się napić czaju trochę. Ale on tam leje taki naprawdę mocny żur z tej herbaty. Salam alejkum, hello. Do tego oczywiście słodkie mleczko. Ja tyle cukru, co wypiję w Bangladeszu, to przez ostatnie 4 miesiące jedzenia cukru chyba nie zjadłem. Wasze zdrowie. Z bengalskiego czaju. Dobrze, że nam nie dał w tych kubkach, co pukają tylko tak, te pypy i następny. Nie, ale chyba chciał dla nas dobrze, bo od razu wyciągnął te i stwierdził, że nam da te. Także miło z jego strony. Chyba zauważył, że się różnimy kulturowo. Że nasze żołądki mogą tego nie wytrzymać. No. Tego ich mycia. Ale mówię, no sugar, okej. No. Nie, to takie się... Dobra, zjemy sobie. Syk. Dajże mięso trochę. To jest taki ryżyk. Nie wiem, to jest ziemniak? Ziemniak chyba. No. Masala drink, nie? Masala drink? Okej. Dostałem jakiś taki masala drink, nawet nie wiem co to jest. O kur... Ale ostre. Ale to ogólnie dobre. Ale tego nie wypiję. Piotrek, wybij na raz. Nie. No dawaj. Weź to spróbuj. Nie. Dawaj, próbuj. No dawaj. I co? Ja nie wiem, co to jest za smak. Ja też nie wiem. Nie znam tego w ogóle kompletnie. Paweł, to nie jest ten Bangladesz, co widzieliśmy przez ostatnie 2 dni. To jest czysto. Przenieśliśmy się w czasie. Jakoś tak dziwnie tutaj. Jakoś dziwnie, no. Normalne ulice, samochody jeżdżą. No, inna część. Jak się rozbudowują wieżowce. Jeden, drugi, trzeci. Teraz jesteśmy na dzielnicy Gulshan. No ale to widać od razu, że to biznesowa jakaś bogata dzielnica. No bo zupełnie inaczej wygląda, totalnie. My jesteśmy w jakimś innym świecie, w innym kraju w ogóle. Las Vegas, Nowy Jork. Tutaj za nami. tu są światła na przejściu dla pieszych. Przecież to nie pasuje tutaj nawet. Gdzie jakieś światła dla pieszych? Gdzie przejście dla pieszych w ogóle? Śmierć z rzeki to jest po prostu szok. A jeszcze teraz nie jest ciepło, bo w ogóle teraz nie jest ciepło tak na maksa. Nie, jakby było 40 stopni, to jest koniec. Nie? Jak było 40 stopni, to po prostu chodzisz i wymiotujesz co 3 sekundy. Ja tam mam przyzwyczajony nas do złych warunków, ale Paweł by tego nie udźwignął na pewno. Ale u ciebie tak fałbierzmy świetnie. Chyba u ciebie. Ty. Że ci kierowcy to są mistrzowie świata, serio. Są najlepsi, naprawdę. Nie widziałem, że ktoś tak na zapałki przychodził totalnie i nic się nie dzieje. To wszędzie. No. Chłop ledwo samochodem zdąży, ten go spycha jeszcze. Nie, tutaj jak jesteś motocyklistą, to masz najgorzej. Najgorzej. Bo oni bo cię się- spychają, totalnie zero szacunku. O, tutaj jedzenie rozdają. Widzieliśmy to, jak z lotniska jechaliśmy. Patrzcie, stoją gary i ludzie czekają na jedzenie. No, w ogóle co do tego trzęsienia ziemi, które tutaj było jak przylecieliśmy, to było dokładnie w piątek, ale okazało się, my myśleliśmy w ogóle, że to trzęsienie było o 14, bo jak wylądowaliśmy, bo tak sprawdziłem nawigację, to wyskoczyło, że było trzęsienie ziemi. Ale okazało się, że ono było o 10 rano, bo dzisiaj dostaliśmy nowe info. Było 5,7 w skali Richtera, 11 osób zginęło w Bangladeszu, no i tam jakaś część jakiejś infrastruktury została też zniszczona. Ej, to jest nasz hotel chyba, tak? Chyba tak. No, także taka ciekawostka dla Was. Dobra, przyjechaliśmy teraz pod dworzec. Kolejna misja na dzisiaj. Co to kur... To przejacie na dachu pociągu. Dzisiaj no na pewno będzie bardzo dużo ludzi, dużo więcej niż wczoraj. No bo wczoraj było jeszcze wolne, dzisiaj jest dzień
Zresztą to widać. Jest dzień pracowniczy, widać ile ludzi jest. A jakbyś... Ja pierwszy. Mordo. Ty. Weź go nagle. To jest tylko... To jest spychanie. Oni są mocni tymi autobusami. Trzeba przejść. Kurwa mnie przyjedzie. Nie, co ty nie puści? Nie, no, wow. Tu, dawaj. Nie przejdziesz. Tutaj nie ma lekko. Gdzie musimy iść? Nie no, jak nas auto nie potrąci, to będzie cud, nie? Dobra, żyjemy. Ale nie było lekko. No to była chyba najgorsza przeprawa, którą mieliśmy przez skrzyżowanie. No. Z każdej strony coś cię Trzeba było wjeżdżał. uciekać po prostu. Bo było blisko do przejechania nas. O. Co to było? Tam chyba, czy tam? Tu trzeba przejść. O, dasz sobie radę. O, jesteś gotowy na przejazd? Ja zawsze... To zobaczymy, że nam się uda w ogóle. Jeszcze teraz, czy nie jest za wcześnie. Ale wydaje mi się, że tutaj to już od każdej godziny. Very good! Po tej godzinie będzie chyba i tak już dobrze. Chłopie, tyle ludzi jeżdża masakra. No. Bijamy na gapę? Wiadomo. Wczoraj jak wyszliśmy sobie normalnie, bez problemu. Nawet nikt nie zatrzymał nas. Ale zaraz chyba jakiś pociąg odjeżdża, bo bardzo dużo ludzi biegnie. Nie będzie odjeżdżało. No będzie coś jechało właśnie. Bo ludzie zaczęli biec. Ale będzie przygoda, Pablo. Trzeba się mocno trzymać. Dobra, jesteśmy na dworcu. Gdzie jest? Który ten? Tu jest Żebyśmy tam nie poszli jest- na jakiś Intercity, tam tylko jest na normalny Intercity. czas, To jest zwykły. Intercity ten zielony. Skąd wiesz? No bo wiem, bo wczoraj go poznałem. Musi być zwykły zielony. No, zwykły, całkowicie, no. Jak żaden nie stoi, to czekaj, ja się pójdę do tego. Bo będą musiał zrobić to, co oni. O, patrzcie, jak to wygląda czasem. O, siedzą tam. ludzi. To jest wagon pociągu, od razu mówię. Kupcia! Chyba tam picie sprzedają normalnie na górze. Patrzcie, co się dzieje. Na górze pełno ludzi. Normalnie przepełnione w środku na maksa. I ludzie na górze siedzą. Ale jak my tam mamy wejść? Ja nie wiem. No jak oni tam wchodzą? Mało już skakuje. What's your name, my friend? Yeah, I'm Amin. Amin. I'm Peter. Nice to meet you. You traveling like this every day? Or not every day? Not every day. It's safe or no safe? 50-50. 50-50. Everybody says the same. 50-50. How fast going? Very fast or not very fast? Last thing. Okej, okej. Dzieci jadą, nie ma źle na pewno. Very good. Cały czas nowi ludzie wsiadają na dach. Właśnie powiedzieli nam przed chwilą, żeśmy siedzieli sobie po prawej stronie, bo po lewej gałęzi są. Ale będzie zaraz. Ciekawie. Zawsze chciałem się tak przejechać pociągiem. Ale że jak wszyscy siedzą na dachu, zaraz startujemy. Paweł gotowy? No nie wiem, czy na to można być gotowym. Wciskam. Zamówiłeś sobie coś? Nie. Bye. Go nicie. Mari go no tunggu. No idź, no idź. To jest dobre, chodzą, sprzedają jedzenie i picie. Jak normalnie w środku w pociągu, to sprzedają na zewnątrz też tak. Tutaj chłopak ma picie. Ej, nie, tak. Patrzcie ile ludzi jedzie.
A to i tak nie jest dużo, normalnie jeszcze więcej pewnie jeździ. My friend! Tak. Ale to jest ciekawe. Tak się leci. Samych kolegów już mamy. Wszyscy zadowoleni, że z nimi jedziemy na dachu. Yeah, YouTube. Please, yes. Patrzcie jak chłopaczek jeszcze idzie. Łap go! Wow! I don't know. You don't tell me. Zaczął bujać. O! Bueno, airport, primer airport. Ale to jest No my friend. Wow. Kolejny kaskader. Bangladesz. Kończymy nasz przejazd, ale powiem wam, że była dobra zabawa. Many good friends here? Bangladesh good. I like it. And this is good. Right is good. Fajnie się z nimi gadało, prawie nic nie rozumieliśmy, ani ja ich, ani oni mnie, ale i tak fajnie. Coś się stało. Ludzie wysiadają, to się chyba pociąg popsuł. Zepsuł się chyba, nie? No chyba się zepsuł, no. Chyba trzeba schodzić. Wszyscy jak się patrzą. Oni w ogóle nie mogli tego zajarzyć. Jak my w ogóle możemy chcieć jechać na dachu pociągu? Po co? Po co w ogóle? Co? Mówią, ale wy tam mieszkacie? Jak często tak jeździcie? Po co? Jesteśmy na stacji, musimy wysiąść, bo tankuje gaz, a lepiej żeśmy nie byli w środku. Czym nie wybuchło? No, nigdy nie wiadomo. Dobra, Paweł, jakbyś podsumował naszą podróż pociągiem? Kozak, co? Kozak jak nie wiem. Jedziesz do Mauretanii? Nie, Dawaj. nie. Paweł. Sady pół godziny mi starczyło. Nawet to nie było pół godziny. Tam byłem 22 godziny. Nie, Dawaj, będzie dobrze. nie. Niemożliwe, żeśmy drugi raz trafili w burzę piaskową. Możliwe. Paweł, zaufaj mi, będzie dobrze. Gościu, ja ci w życiu nie będę ufał żadne podróże. W Damy życiu. radę. Nie dogadamy się. Nie dogadamy się, po pierwsze, a po drugie, Paweł, jedź ze mną do Mauretanii, mówię ci. Nie. To zrobimy taki odcinek, że ten pociąg też był fajny, ale... Ja ci już teraz robię milion i wystarczy, nie będę ci drugiego robił. Nie, ale powiem wam tak szczerze, ja to wczoraj się nie spodziewałem niczego takiego ekstra, po tym jak zobaczyłem, że tam parę osób na dachu siedzi. Ale dzisiaj jak przyszliśmy i zobaczyliśmy cały pociąg zawalony ludźmi, No fajne to to było. mówię, wow, ale czad. No i to było, no nie było aż tak jak na filmach, bo tam wiecie, oni nagrywają te filmy, jak są jakieś święta Nie no, tutaj albo małolaty coś. to by spadły dużo razy. Nie no, oni to wariaty. Dzieci 5-6 lat i sobie biegały po tym pociągu, ten pociąg zapieprza, to sobie biegają No. tam po rogu. Kurwa. Ale mi chodziło o to, że tam było tak ludzi, że się przesypywał ten pociąg. Nie było aż tak, ale było bardzo dużo A ludzi. Monika się Zuzie boi do szkoły samą puścić. A tu dzieci sobie po pociągu biegają na dachu. I to młodszy od niej. I to młodszy od niej na 100%, nie? Ten jeden... Okej. O, ten jeden to nawet papierosy tam kurzył. No, Czekać aż Zuzia... No ja ci dam, wujek ci da, zobaczysz. No, dziwię się, że się nie wepchał. Nie no, było blisko, aby się zmieścił. Nie no, ten jest naprawdę mocny. O, patrzcie, patrzcie, patrzcie. O. O, nie, autobus zawsze wygra. Kiedyś mówiłem wam, jak zakopcone z miasto Dhaka, jaki to jest ogromny smog, jeden z najgorszych na świecie. No i
dzisiaj to doskonale widać, jak tylko te wszystkie samochody i wyjechały na ulicę. Jest normalnie szaro, cały czas jest szaro. Przyjechaliśmy z Pawłem właśnie do nas na dzielnię. Ja przyjechaliśmy chyba z godzinę, korki. Ale i tak wam powiem, że i tak to działa tutaj. Naprawdę to w miarę działa. Szczególnie w tych regionach, gdzie nie ma świateł. No i właśnie zobaczyliśmy, że tam na górze jest jakiś rooftop z pięknym widokiem. Paweł, tam będzie sea view nawet, chyba mi się wydaje. Przepiękny widok na przepiękne miasto. Przepiękny widok na piękny smog tego miasta. No ale nie, idziemy tam zobaczyć, co tam się dzieje. Bo i tak nie mamy jakichś większych planów. Cały czas nie dostałem wizy do Indii. Paweł dostał po 2 dniach, a ja cały czas czekam niestety. Piotrek może mi zniszczyć marzenia o pojechaniu do Indii. Do Varanasi. Ale no, po tym co zobaczyłeś, Kurwa, tak bym sobie nogę złamał. Kurwa, i drugi raz. Ale mi nogę wygięło. po tym co zobaczyłeś tutaj, uwierz mi, że Indie dla Ciebie będą jak nie wiem, jakbyś na Pattaję pojechał. No. Ale naprawdę, szczerze mówiąc, Co on tego tu? placuszki. Szczerze mówiąc, po tym co tutaj było, co widzieliśmy wczoraj, dzisiaj, to jest już, Już mało mnie to zaskoczyło. jest naprawdę już jest wysoka półka. Nawet slumsy dzisiaj nie, to w ogóle. Te slumsy dzisiaj w porównaniu do tego co widzieliśmy wczoraj to było nic. Ale fajne przygody, fajnie było to przeżyć i fajnie było dzisiaj tym pociągiem przejechać, bo Pociąg do Uczad. to była petarda na maksa. No. Czyli tu mają takiego. Dobrze to wygląda. Muszę zjeść. Spróbuję, no. Teraz? No dawaj. Salam alaikum. What is this? I try. One. How much? How much? Okay, thank you. Dobra. Próbujemy? Okay, thank you. Nie wiem właśnie co to jest. Ciężko określić. Kurwa, nie no, łyżką nie będę od niego jadł. Ryk nie przeklinaj, bo będziesz musiał krzyczeć. A, zapomniałem. Słodkie? Nie wiem co to jest. A, teraz nie wiem co gorsze. Czy ta łyżka, którą jadło 2 miliony ludzi tutaj, czy to ile osobom podałem rękę dzisiaj. No i miałeś... O. Zestrasz się, to się nauczysz. A lewą jeść to przypał tutaj. Potem się w dupę wyciera tutaj te kraje. Nie no, jest luz. Thank you, my friend. Thank you. Powiem wam, że mogło się to dla mnie źle skończyć. O kurde. Jakbym to połknął. Tylko poczułem trochę to ostre na języku i już zrozumiałem, że nie jest dobrze. Bo Paweł się zapytał, no spicy? A on chyba zrozumiał, że my chcemy właśnie ostre, żeby było. No i walnął całą łychę tego. O, czuję cały czas na języku, ale tak kontroluję. Dobra, trzeba Pawła zmotywować, że więcej street foodu próbował. Czy ty zachowujesz wszystko, Paweł, na Indię? Tak, no. Pokazywałem ci dzisiaj fajne filmiki z Indii. Ty, ale się śmierzę, ja od 3 dni na toalecie nie byłem. No Chyba- i widzisz, Chyba na mnie to nie a uwierz działo. mi, że zjesz street food i będziesz 10 razy. No, wyczyszczę się Albo jutro z niej nie zejdziesz w ogóle. Paweł, to jest niezdrowe trzymać. Ja wiem. Dawaj tu. Lepiej jakbyś się przełamał. Co ty na to? Paweł, widzowie tego pragną, żebyś Co? coś zjadł. Mogę iść na KFC. Napiszcie w komentarzach, że chcecie, żeby Paweł więcej street foodu jadł. No. Pajęczynki jak zwykle wszędzie. Nie, ale na niektórych dzielnicach to jest naprawdę grubo aż tego. Grubo to tu śmierdzi spalinami. No nie no, dzisiaj smog jest okropny, O, ale kurde. centralnie, no w piątek nie było ludzi, sobota było mało, a dzisiaj jak to wszystko wyjechało, to jest... Katastrofa. O, to byś spróbował. Weź, idź już. No weź, że coś spróbuj. Nie jestem głodny.
Ale to jest ogólnie, tam było ogólnie. To było ogólnie spoko ten grill. Te autobusy piętrowe też są dobrze dobite. No nie. Na maksimum. Dziwię się, że jeszcze na dachu nikt nie jedzie. W ogóle na pociągu koło mnie siedział taki chłopak. Nie chłopak, tylko stary chłop. On nie był taki stary. A to nie ten On był stary młodszy gadał? obok nas. A Nie to no, ten w białym, tym całym, w tym czapce muzułmańskiej z tą brodą. Stary chłop był, co ty Gdzie dogadasz? jest stary? Młodszy od nas pewnie. Weź, to chyba ty jesteś jakiś stary. No, no ale jak wyglądają staro? Ja jestem 3 lata młodszy, pamiętaj. Ostatnio. Głupszy, a nie młodszy. To jest Głupszy to ty różnica. jesteś. I brzydszy. No ale dobra, mniejsza z tym, do sedna. Jest tu. Ty tu? Tu nie wiem, gdzie coś wchodzi, nie, tu dalej chyba. No i on mi mówi tak. Jak jest, pierwszy raz się zapytali w ogóle. Jakiej jesteś religii? No ja mówię, no nie waszej, innej. On mówi, a twój brat? No też nie. On mówi tak, twój brat nieładnie, że ma krótkie spodenki, musi zmienić. I mi pokazuje, mówi, ale on wygląda na takiego typowego radykała właśnie. No bo jak zadał takie pytanie, no to już było pewne, że jest coś nie hello. A druga sprawa, jeszcze później mi wyciąga i pokazuje odznakę, że on jest policjantem. Ja mówię, no to ładnie, jak policjant nawet na dachu jedzie na gapę, bo to jeszcze na gapę jechaliśmy w ogóle. Czyli tak, kto by wam sprawdził. Chociaż i tak mnie zaskoczyło to, że na tym pociągu normalnie sprzedawali napoje, sprzedawali jedzenie, na dachu. Podkreślam, na dachu. I to dzieciaki latały tam i z powrotem i sprzedawali wszystko po prostu. Co było dla mnie, no, sporym zaskoczeniem. Gdzie tu się idzie? Patrzcie, jaka winda. To jest taka na wymiar. Takiej cienkiej windy też nie widziałem. No ale obie ich tu 3 wsiada na No to tak, to fakt. Dobra, idziemy zobaczyć na górę i ten piękny widok z rooftopu w Dace. Tu ogólnie chodziło pewnie o to, żeby ładnie było widać miasto. No ale tak zapomnieli, w jakim jesteśmy chyba mieście. Tu jest szyba przede mną, od razu mówię, ona jest po prostu tak uświniona. Powinniście tam widzieć, co się dzieje na dole, no ale niestety nie tak to działa. O, tu już tak wspominał ten Bangladesz Rzeszak. No, tyle przeżyć. Ty mówię, że nigdy nie przyjedziesz tu, a tylu ziomów dzisiaj spotkałeś na pociągu, że... Ładnie nawet. Ciekawe jak będzie wyżej. Nie, no luks. Nie no, mega ładnie. Ale widoku nie ma. A nie ma widoku, no. Nie siadamy tu? Jedynie widok to wam mogę stąd pokazać. Ale jest... wcale nie ogrodzone. Piękne miasto, no. Ludzie się pytali w komentarzach, co my tutaj jemy. W sumie tak naprawdę wszystko co jedliśmy, to było dobre jak na razie. No, ale nie jemy takich... Ale jakichś, no wiadomo, tych hardkorowych to nie jemy, ale... jakichś takich podejrzanych... Raczej jemy w takich dobrych restauracjach albo lepszych jakichś No, takich. a to co wygląda ze street foodu, to co wygląda ok, to próbujemy, ale to co wygląda bardzo nie ok, to już sobie odpuszczamy. Jednak zdrowie się ma jednak, to mówią. Nie ma co ryzykować, a że rano jak byliśmy na kawie, zauważyliśmy, że jest tutaj Domino's Pizza, którą uwielbiamy. To idziemy sobie właśnie na kolację, na pizzkę. No i taką kolację też szanuję. Ale bardzo, nie ma co gadać. Pizza z Domino's to jest to. Trochę pizzki zostało. Tu damy jakimś bezdomnym tutaj. Nie wolno marnować jedzenia. Naprawdę jak się podróżuje po takich krajach, to ludzie doceniają podwójnie. No i pani szczęśliwa, że dostała coś do jedzenia. Pamiętajcie, nie można marnować jedzenia. Wystarczy troszkę pojechać do takich krajów jak Indie, Bangladesz. Po Afryce trochę pojeździć, zobaczyć jaka jest bieda. O, ale korek. Zobaczyć jaka jest bieda i wtedy doceniacie wszystko razy 100. I to doceniacie, jakimi jesteście uprzywilejowanymi ludźmi. Przez to, gdzie się urodziliście, jaki macie paszport i jak wygląda wasze życie.
Także doceniajcie. Hello sir, how are you? A ty jadłeś kiedyś takie coś? To jest słodkie. Hello, salam alaikum. Jeszcze sobie byliśmy na rynek zobaczyć, co tu się dzieje. Ciekawe co to jest. Słodkie coś pewnie, nie? Popajle betla. Chcesz sobie do chaty wziąć trochę? Hello. Hello, salam alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. No i nawet tutaj, jak tylko powiedzieliśmy z Polski, Paweł od razu to powiedzieli? Kaczyński. Prawie, prawie. Od razu było Lewandowski. O, no. Chodź tam. Chodź tam. Hello sir, how are you? Paweł już mówi, że będzie tęsknił za tymi klaksonami. Ja tu wracam niedługo. Weź Monię biorę. Weź Monię, weź Zuzankę. Rikszę sobie wynajmiesz, będziesz je woził. Jeździmy, pozwiedzamy. Na pociągu się przejedziemy. Na pociągu się przejedziecie. Takie dzieciaki jak Zuzia już tam biegały po tym pociągu.